Cześć! Dzisiaj bierzemy na warsztat X-Wing Luke'a Skywalkera, czyli klasyk, który LEGO wypuszcza średnio co kilka lat, bo wie, że i tak go kupimy. Taki zestaw, który wraca częściej niż Kevin na święta. Miał on premierę w 2021 roku, kosztował wtedy nieco ponad 200 zł, a dzisiaj, no cóż, wygląda jak żart z inflacji. Ale spokojnie, to nie tylko kawał plastiku, to kawał dzieciństwa, które LEGO sprytnie sprzedaje nam po raz kolejny, a my to bierzemy i to z uśmiechem. I zaraz pokażę Wam, jak się go buduje i czy w 2025 roku nadal ma sens. Pierwszą figurką w zestawie jest Luke Skywalker. Chłopak, który zaczynał od grzebania w piachu na Tatooine, a skończył jako bohater galaktyki. W tym zestawie wygląda, jakby właśnie wyszedł z kolejnego spotkania z Jodą i próbował zrozumieć, co to znaczy ucz się, młody padawanie. Wyraz twarzy mówi wszystko. Nie wiem, co robię, ale i tak uratuję wszechświat. I trzeba mu przyznać, ma styl, w tym pomarańczowym kombinezonie wygląda naprawdę spoko. Wygląda jak pilot autobusu kosmicznego. Kolejna jest Leia. Kobieta, która potrafi jednocześnie dowodzić rebelią, krzyczeć na brata i wyglądać przy tym lepiej niż ktokolwiek na chod. Patrzysz na nią i wiesz, że gdyby mieszkała w Polsce, już dawno prowadziłaby kanał śniadaniowy. Pewnie gdyby ona miała mieć świetlny, cała saga zakończyłaby się już na drugim filmie. Księżniczka, a zachowuje się jak urzędniczka w Wydziale Komunikacji. Tutaj mamy generała Dodonę. Człowieka, który wygląda, jakby widział już zbyt wiele konferencji w PowerPoincie. Gdyby ktoś nie wiedział, to on właśnie wymyślił plan ataku na Gwiazdę Śmierci. W LEGO wygląda jak dziadek, który mówi: za moich czasów to były prawdziwe bitwy. Ale trzeba mu przyznać, broda epicka. Z taką energią mógłby co najwyżej dowodzić klubem szachowym. R2-D2, czyli najwierniejszy towarzysz człowieka, odkąd wynaleziono czajnik elektryczny. Nie mówi, ale i tak ma więcej charyzmy niż połowa postaci z nowej trylogii. Przydałby mi się taki do odpalania auto zimą. W tym zestawie wygląda świetnie. Błyszczy jak nowa mikrofalówka, tylko mniej wybuchowa. Ten droid ma jeszcze mniej logiki niż twoje zakupy na internecie. Zaczynamy od kadłuba. I jak zawsze, najpierw wszystko wygląda jak przypadkowa kubka klocków, ale nie dajcie się zwieść. Po chwili zaczyna się coś z tego wyłaniać, trochę jak sztuka nowoczesna. Niby chaos, ale w tym chaosie jest sens. W praktyce to etap, gdzie mój stół zaczyna wyglądać jak po bitwie o Endor. Tu klocek, tam klocek, a instrukcja mówi: połącz A z B. Jasne. Tylko że A jak zwykle zniknęło pod kanapą, a B wygląda identycznie jak C, tylko że w złym odcieniu. I człowiek siedzi, patrzy i zastanawia się, czy to ja się starzeję, czy LEGO robi coraz mniejsze elementy. Ale nie, to po prostu standardowa faza budowania. Entuzjazm, chaos i drobny kryzys egzystencjalny. Kokpit wygląda całkiem przyzwoicie, chociaż pilot ma tam mniej miejsca niż student w autobusie o 7 rano. Autobus o 7 rano. Tak się zaczyna każda historia o przejściu na ciemną stronę. Ha, Vader to potrafi podsumować. No ale dobra, teraz perełka. Mechanizm otwierania skrzydeł. W teorii proste, w praktyce wygląda, jakby LEGO wzięło to z jakiejś mikroskopijnej wersji hydrauliki od Boeinga. Wszystko działa płynnie, nic się nie zacina, to już sukces większy niż polska kolej zimą. To ten moment, w którym czujesz się jak dziecko, które pierwszy raz odkryło magnesy. I najpiękniejsze jest to, że LEGO nadal potrafi zrobić coś, co wygląda prosto, ale daje ogromną satysfakcję. Gdyby wszystkie mechanizmy w życiu działały tak dobrze, świat byłby spokojniejszym miejscem. Mechanizm lepszy niż polska kolej. Proszę cię. Wszystko jest lepsze niż polska kolej. Może i coś w tym jest. A teraz czas na silniki. To ten moment, kiedy czujesz, że LEGO zrobiło coś lepszego niż połowa rzeczy w moim aucie. Jakby dało się wymienić silnik na taki z X-Winga, to pierwszy stałbym w kolejce. I może nawet paliłoby mniej. A co najlepsze, tu nic nie odpada, nic nie cieknie i nie trzeba kombinować z trytytką. W skrócie 4 maleństwa, które wyglądają, jakby miały napędzić coś większego niż moje marzenia o wolnym weekendzie. Wiesz, co by twój samochód zrobił, gdyby zobaczył te silniki? Zacząłby płakać płynem chłodniczym. Ten X-Wing to cud inżynierii rebeliantów, a twój samochód? Cud, że jeszcze istnieje. Ale jakoś jeździ. Latem. Skrzydło składam tylko jedno, bo reszta i tak taka sama. Trochę jak składanie krzeseł z marketu. Pierwsze idzie dobrze, a przy drugim żona ma ochotę zadzwonić do egzorcysty.
Ale satysfakcja ogromna. Wszystko działa, nic się nie rozpada. Jakby przez chwilę w Polsce był porządek w papierach urzędowych. Magia. On ma 4 działające skrzydła, a w twoim aucie działają tylko wycieraczki. Ale tylko jak nie pada. No i składamy całość. Kadłub, silniki, skrzydła, jak wielka budowa z lat 80. Tylko bez komitetu i bez obowiązkowego kielicha po robocie. Albo w trakcie roboty. Tutaj wszystko idzie zgodnie z planem i wszystko się trzyma. Jakby inżynierowie Lego mieli w DNA polską zasadę. Zrób to raz, ale porządnie. Człowiek aż ma ochotę puścić sobie stare przeboje z radiowej trójki i powiedzieć: panie majster, to będzie stało. Patrz, Wejder, wyszło mi, nawet prosto stoi. W przeciwieństwie do ciebie w sobotę wieczorem. No i proszę, X-Wing w pełnej gotowości bojowej. Całość ma świetne proporcje, nie za duże, nie za małe, takie w sam raz na półkę. Skrzydła się rozkładają jak portfel po wypłacie. Mechanizm działa perfekcyjnie. Żadnych luzów, żadnego kliknitu, żeby się rozpadło. Kokpit elegancki. Luke siedzi dumny, jakby wiedział, że znów będzie powtórka Kevina w telewizji na święta. Za nim R2-D2. Patrzy, jak każdy sąsiad przez firankę. Niby nic nie mówi, ale wszystko ocenia. To model, który robi wrażenie, nawet na osobach, które twierdzą, że to dla dzieci. A jak zobaczą to wszystko w akcji, to nagle pytają, czy te klocki to jeszcze można gdzieś kupić? Tak, można, ale taniej to już nie będzie. To metafora życia, z zewnątrz piękne, wewnątrz ciasne, ale jakoś leci. I właśnie za to kocham Lego, bo daje radość, nawet jak już dawno przestałeś wierzyć w świętego Mikołaja. Jak to nie ma Mikołaja? To znaczy, że to wszystko było kłamstwem? Nie do końca, powiedzmy, że stoi w korku na A1. Ma to sens. Podsumowując, model świetny, detale genialne, skrzydła, kokpit i figurki, wszystko na swoim miejscu. Cena? No cóż, premierowo kosztowało mniej więcej tyle, co 2 obiady na mieście. Teraz raczej jak cały weekendowy wypad i to bez obiadu. Jeżeli jesteś fanem Rebelii, bierz. Jeśli Imperium, pewnie i tak nie słuchasz. Słucham i oceniam. Tego się właśnie boję. Generalnie taniej już nie będzie, a osobiście uważam, że fajnie jest mieć taki model w swojej kolekcji. Daj łapkę w górę i komentarz, co ty uważasz o tym zestawie oraz czy podobał ci się mój film. Zasubskrybuj, aby nie przegapić moich kolejnych filmów. Do następnego, cześć!